Mam dla Was dobrą wiadomość z Ukrainy. Udało się ewakuować wszystkich cywilów, którzy chronili się w podziemiach huty Azovstal w Mariupolu. Gorsza wiadomość jest taka, że na miejscu wciąż są ukraińscy żołnierze, niektórzy z nich ciężko ranni. Operacja wywiezienia wszystkich cywilów trwała kilka dni i była przerywana, gdy Rosjanie wznawiali ataki. W końcu jednak przedstawicielom ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża udało się wywieźć około 300 osób z podziemi gigantycznego kompleksu hutniczego Azovstal. Вот мы 40 дней сидели в подвале, в частном секторе, у нас свой дом есть. Я с квартиры своей сбежала, потому что многоэтажка очень сильно трусила, очень было страшно ночевать. Вот, выбрались мы вчера, выехали на Мангуш. Huta Azovstal to gigantyczny kompleks budynków z podziemną infrastrukturą. Już na początku rosyjskich bombardowań w marcu stał się ogromnym schronem dla setek cywilów, głównie kobiet z dziećmi. Wszystkie te osoby spędziły pod ziemią 2 miesiące. You can imagine when they went out of the plant, it was 2 months they had not seen the sky. They did not know what was happening outside. They did not know who we were, where are they going to go. So they were quite worried, also surrounded of course by soldiers, discovering the destroyed Mariupol. So they were under shock. Na miejscu w podziemiach huty pozostają jeszcze ukraińscy żołnierze, którzy bronią ostatniego skrawka miasta. Trwa teraz dramatyczny wyścig z czasem, by jak najszybciej porozumieć się w sprawie ewakuacji ciężko rannych, którzy nie mają leków. Ukraińscy żołnierze błagają świat o pomoc. Wszyscy bowiem boją się, że jeśli Rosjanie wkroczą teraz do huty, to rozstrzelają Ukraińców. Więcej o sytuacji w Mariupolu możecie dowiedzieć się z tego odcinka naszego podcastu. Nie zapomnijcie również subskrybować kanału podcastu Świat na YouTube, bo tutaj czeka na Was specjalny serwis poświęcony wojnie na Ukrainie.